Co jest? Co jest, pojeb... Co sobie robisz? Brakuje jednego. Chciałeś Nic nie zrobiłem, źle policzyliście! Zostawcie mnie! Zgadła ci to śmieciu, będziemy. Do budy! Zostawcie mnie, nic mi nie róbcie! Masz przesrane. Leż! Dziś w odcinku. Weterynarz znajduje szlachetny kamień w jelicie operowanego psa. Tomasz, jesteś? Tak, jestem. Beata składa wizytę Patrycji. Kto to nie pozwala mamie spać, co? Mały Aduś? Nazwała go pani Adusiem? Jest taki podobny do Adka. Gang przemytników poszukuje zaginionego diamentu. Chodzi o kamień. Co z nim zrobiłeś? Sprzedałem. No to wiesz, co masz zrobić. Zapierd... po kamyk i przynosisz go w zębach. Masz czas do jutra. Zostawcie ją, no. Wiemy. Do jutra. Idź, krasna, do mamusi. Nie mów do niego Krasnal. To jest Miłosz. Tak? To może od razu ten. Coś. Tuwim albo ta. Szymborska. Tak, zgłosiłam w szpitalu. Facet powinien mieć męskie imię. Tak? No to coś zaproponuj. Zaproponuję, jak będę miał pewność, czy to moje dziecko. Pewność. Co ty zrobiłeś? Nie interesuj się, bo kocie mordki dostaniesz. Sprawdzasz DNA bez mojej zgody, tak? No to chyba nic dziwnego, że to zrobię, nie? To jest twój syn. Dobrze. Pożyjemy, zobaczymy. Ja muszę mieć pewność. Widzisz? Tata jest niedobry dla nas. Nie chce nas. No. Nie jestem tatą. No właśnie, że jesteś. Nie chciałem się przyzwyczajać do dziecka, ale to nie było łatwe. Przecież opiekowałem się, byłem przy narodzinach. Musiałem się jak najszybciej dowiedzieć, czy jestem ojcem. Do gabinetu weterynarza jego dziewczyna przyniosła kolejnego chorego psa znalezionego na ulicy. Nie mogę z tobą. Spotkałam go przy drodze i cierpiał. Nie mogłam go przecież zostawić. Na który to już raz? No nie będziesz mi wypominał jednego czy drugiego pieska czy kotka. Ty masz za dobre serce. Wiesz, że ja nie mam środków na utrzymanie tych wszystkich nieszczęśników. Przecież dostajesz dofinansowanie od miasta. A to są takie grosze, że nie starcza nawet na karmę. Co mu jest? To wygląda na uraz. Połóż się, połóż. Albo miał wypadek, albo ktoś chciał mu zrobić krzywdę. Ale chyba ma zaparcie, bo jelita ma jakieś twarde. U nas dojdziesz do siebie. A niepokoi mnie coś innego. Co? Wygląda na jakiś guzek? Albo jakiś inny kłopot wewnętrzny? No w zasadzie każdego dnia może trafić do nas zegarek, którego pan szuka. Także proszę zaglądać. No, cześć, Angelo, co tam? Adek, mamy w chwili klientkę. Te od kompletów kieliszków. Chcę odebrać zastaw. No i w czym problem? No, umowa nam się nie zgadza. Jak to się nie zgadza? No, data i cena. U was jest podobny zastaw. Może została zamieniona, nie wiem. Straszny bałagan z tymi 2 lombardami. No i o co ci chodzi? Co ci nie pasuje? To, że nie panujesz nad kwitami, a potem ja muszę świecić oczami przed klientką. No ciekawe, czy ty tak nad wszystkim panowałaś, jak miałaś małe dziecko w domu, wiesz?
Zapytaj Maćka, to on obsługiwał tę klientkę. Poczekaj. Maciek! Co Maciek? No, co znowu Maciek? Wiesz coś na temat umów od kieliszków do wina? Pamiętasz? Jakich? Nie wiem. Jest. Była w segregatorze z wygasłymi umowami. Dobra, cześć. No, na razie. Co ty robisz, stary? Gramy w jednej drużynie, a ty takie numery odwalasz? W jednej drużynie mówisz, więc tu mam kawę dla ciebie. Napij się, dobrze ci zrobi. No, dzięki. Co? Ciężko z dzieckiem? No, trochę ciężko. Codziennie w nocy mnie budzi i piłuje. To tylko na początku. Musisz przetrwać. No, powiem ci, że walka w klatce w porównaniu z takim babykiem to jakoś No czego nie robi się dla własnego syna? Opij i postawi cię na nogi. własnego syna. Gdyby to było wiadomo. Kawka. I do przodu. Miałem dość pilnowania Maćka. Ten facet lewitował metr nad ziemią i trzeba go było stale korygować, żeby się nie urwał jak balonik ze sznurka. Tak nie można było pracować, a zwłaszcza po nieprzespanych nocach. Przyczyna dolegliwości psa stała się jasna dla Tomasza dopiero po zabiegu. Weterynarz był zszokowany znaleziskiem odkrytym w jelicie zwierzęcia. Tomasz, jesteś? Tak, jestem. Co z naszym małym pacjentem? Kości całe. A ten guz, o którym mówiłeś? Wykonałem endoskopię. Nowotwór. Muszę oddać materiał do analizy, ale na moje oko to jest mały włókniak. Wyzdrowiejesz. Jesteś pod dobrą opieką. Kurczadek, laska chciała się ze mną umówić. Klientka znaczy się, ale tak wprost, normalnie zapytała. A to ja powinienem pytać ją, no nie? Co? Spokojnie. Co jest? Spokojnie. Przysnąłeś. O Jezu. Stary, śniło mi się, że trzymam dziecko na kolanach i nagle mi spadło. Ale jesteś wkręcony, stary. Normalnie jakaś schiza mnie dopadła. Ciągnę już na oparach. Nie wiem, jak długo to jeszcze potrwa. Co, sprawdzasz, czy dziecko jest twoje? No a ty co byś zrobił na moim miejscu? Wiesz, no, nie jestem na twoim miejscu, ale tak się opiekujesz i poświęcasz dla dziecka i Patrycji, że... Nic z tych rzeczy. Dopóki nie ma wyników, nie ma sprawy. No, sam sobie zaprzeczasz. Słuchaj, poczekamy, zobaczymy. Mam nadzieję, że ten koszmar się już niedługo skończy. A jak wynik będzie pozytywny? Dobijała mnie ta niepewność. Wyniki badań genetycznych miały pojawić się lada chwila. Ale nie było mi wszystko jedno, co one wykażą. Ty karmę co rano przywieźli, gdzie położyć? O, widzę, że masz zainteresowania z wyższych sfer. To mam trochę starej rodzinnej biżuterii. Pomyślałem, że jakbym ją spieniężył, to może starczy na spłatę części długów lecznicy i trochę nowego sprzętu. Masz kłopoty, to podziel się, wymyślimy coś razem. Nie wiem, czy to dobry pomysł, poświęcać rodzinne pamiątki. To jest mój problem, dam sobie radę. Zresztą długo dojrzewałem do decyzji o sprzedaży tych bibelotów. A i teraz akurat dojrzałeś, tak? Lecznica ma swoje potrzeby. Przydałaby się nowa lampa bezcieniowa. No i kilka rzeczy też jest na wyczerpaniu. A może lepiej poczekać? Po co poświęcać pamiątki? Konkurencja nie śpi. Widzę, że już podjąłeś decyzję. Przemyślałem wszystko dokładnie. No trudno. Ale jakbyś chciał, to szybko i bezpiecznie sprzedać. Mogę ci powiedzieć, gdzie. A, to chętnie skorzystam. W Lombardzie na Cichej. Tam na pewno cię nie okantują. Ja korzystałam. Są w porządku. Ty korzystałaś z Lombardu? No co, zdarza się. To co z tą karmą? A, to ja się tym zajmę zaraz. To jest ciężkie.
tutaj. Gdzie ten durny pies? No nie wiem, może poszedł do domu, może się spłoszył i uciekł. Słuchaj, frajerze, jak ten pies wysrał nasz diament, to będziesz przekopywać całą okolicę. Rozumiesz, kur... No właśnie nie może nic wysrać, bo zaparcie ma jakieś. Chyba za dużo leków mu podałem. Co to w ogóle za głupi pomysł, żeby przemytać diamenty w psie? No pomysł dobry, tak jak każdy. Sam to wymyśliłeś? No tak, no miałem zlecenie przewozu psów rasowych do Antwerpii, no to wykorzystałem sytuację. I jeden diament dałeś akurat swojemu durnemu kumplowi? Co ty sobie myślałeś, że się nie doliczymy? No nie chciałem was oszukać, pies po prostu nie wydalił tego kamienia na czas, przysięgam. I co, i niby nie mogłeś od razu nam tego powiedzieć? No zaskoczyliście mnie. Bałeś się, że ci zarąbiemy kundla, co? To teraz go szukaj! No szukaj! Masz czas do jutra, inaczej zajmiemy się twoją rodzinką. Dzień dobry. Dzień dobry. Poleciła mi was znajoma. Bardzo nam miło. W czym możemy pomóc? Mam do sprzedania... O, takie świecidełko. No jeśli jest prawdziwy, to rewelacja. Prawdziwy skarb, Adek. A ma pana tu jakieś papiery? Nie. No to skąd pan go ma? Ojciec pracował w Iraku. To było ze 40 lat temu. Kupił kamień i przywiózł jako lokatę kapitału. Czyli przemycił. Chodzi panu o to, że kamień nie ma metryki. No tak. No ale wtedy to o certyfikatach nie było nawet mowy. No, no to były inne czasy. A o papierach na taki kamień na Bliskim Wschodzie to już w ogóle. No dobrze, ale ja nawet nie wiem, czy pan jest właścicielem tego kamienia. Ojciec zmarł, a ja potrzebuję kasy na utrzymanie biznesu. No dobrze, ale my i tak musimy być pewni autentyczności tego kamienia. Ma pan chwilę? No, czemu nie? Gdyby kamień okazał się prawdziwy, to kroił się nam niezły interes. No ale musiałem zadzwonić do ojca, bo nie mogłem sam decydować o takich transakcjach. Cześć, tatuś. Słuchaj, bo no nie wiem, co robić, żeby wtopy nie było. Klient przyniósł diament, no ale powiem ci, że takiego okazu to ja na oczy nie wiedziałem. No z 1,5 karata. A ma na to jakieś papiery? No nie ma, ale to nie problem, bo spiszemy oświadczenie i zalegalizujemy. No trzeba by tylko sprawdzić autentyczność. Czekaj na mnie. Przyjadę z ekspertem. Dobra, no na razie, cześć, pa. Handel diamentami to nie zabawa dla grzesznych chłopców. W grę wchodzą takie pieniądze, że trzeba wiedzieć, co się robi. Dlatego w tej sprawie potrzebowałem wsparcia ojca. Beata odwiedziła Patrycję, żeby wesprzeć ją w nowej, trudnej sytuacji. Pomimo wątpliwości dotyczących ojcostwa Adka, pierwsze odwiedziny i spotkanie z dzieckiem było dla niej ogromnym przeżyciem. Przeszkadzam? Problemu. Nie, tylko... Co dla was? Ojej, dziękuję bardzo, dziękuję. Znaczy ja oczywiście zapraszam, tylko jest trochę bałagan, bo ja chciałam posprzątać, jak mały się uspokoi. Ojej. Daj spokój. Pamiętam jeszcze czas, jak Adek i Marta byli mali. Malutki. A kto to nie pozwala mamie spać, co? Mały Aduś? Nazwała go pani Adusiem? A wiesz co? Jest taki podobny do Adka. No, czyli pani wierzy, że to jest jego syn. Bo Adek robi testy DNA. Ma też coś z ciebie. A wybraliście już imię? Wie pani, ciągle się o to kłócimy. No, a jakie tobie się podoba? Mi się podoba Miłosz. Ładne. Tylko Adek ciągle coś mówi o jakimś Sebastianie. No, No to Miłosz ładniejszy. pani Beato, dziękuję. Za wszystko. A tam, nie ma za co. Wiesz, Patrycja, najważniejsze jest dziecko. No to co? Miłosz. Miłoszek jesteś, wiesz.
Kazimierz pojawił się w Lombardzie ze znajomym jubilerem. No i co? Ludzie mówią, że nic nie dorówna blaskowi diamentu. Po tym go rozpoznają? Ja uważam, że piękniej błyszczą oczy kobiety po lampce szampana, a do oceny diamentu mamy inne techniki. Załamanie światła, próba ciepła. Oczywiście, ale przede wszystkim doświadczenie. Chłodny osąd i eliminacja wszystkich pułapek stosowanych przez fałszerzy. No a co ci mówi twoje doświadczenie? Mówi, że to niestety nie jest oryginał. Cholera. A ja byłem przekonany, że to jest oryginalny diament. Przykro mi, to doskonale oszlifowany mozanit. Co takiego? Mozanit, węgli krzemu. Bardzo rzadki i pięknie błyszczący się minerał, no ale to tylko mozanit. To jakaś dziwna nazwa, pierwszy słyszę. Pochodzi od jego odkrywcy. Do lat 50. ubiegłego wieku uważano, że można go znaleźć tylko w meteorytach. Ale w 1959 po raz pierwszy znaleziono go w warunkach naturalnych, w kopalni diamentu w Jakucji. Doskonale nadaje się do imitowania diamentu. Bardziej niż cyrkonia, bo jest naturalny. Kurczę, nici z bogactwa. A widzisz, oszukali tatusia w Iraku. A jest to coś w ogóle warte? To jakieś 500 zł. Co? 500 zł tylko? No tak, ale gdyby to ładnie oprawić, to byłby efektowny wisiorek dla narzeczonej. No, liczyłem na coś więcej. No nie wątpię. No to co, panowie? Koniec snu o potędze. Bierzemy się do pracy. O, roba, no. Ajajaj. Szkoda, że ten kamień okazał się falsyfikatem. Można było na tej transakcji dobrze zarobić. Ale to była dobra lekcja na przyszłość, żeby zawsze zasięgać opinii ekspertów. Proszę pana, proszę chwileczkę zaczekać. Co się stało? Muszę z panem porozmawiać. Ale jeżeli chodzi o ten kamień, to ja go... Nie chodzi o oprawę, blefowałem. Co pan mówi? To jest prawdziwy diament. A dlaczego pan to zrobił? Mogę wsiąść? No jak mam pana przekonać? Przecież pośrednicy to zbędny balast i strata zarobku. Ale pan naciska. No, ale ja muszę to przemyśleć. No ale co tu myśleć? Dogadamy się sami i każdy na tym skorzysta, no. No, ale ja miałem wrażenie, że pan jest zakolegowany z tym właścicielem Lombardu. A tam zaraz zakolegowany. No robimy czasem wspólne interesy, no ale biznes rządzi się własnymi prawami. No, ale to by było nielojalne. Ale dzięki temu zarobi pan kilka tysiączków więcej i ja też na tym skorzystam. Daję panu 20 000. Nie no, naciąga mnie pan. Proponuję uczciwy interes. No ale jeżeli kamień jest prawdziwy, to jest wart co najmniej 80. Proszę pana, jesteśmy w szarej strefie. Pochodzenia i sposób sprowadzenia do Polski nieznany, brak certyfikatu oryginalności, to wszystko znacząco obniża wartość. Kamień przywiózł mój ojciec z zagranicy. Dobra, zgodzę się na 40 000. Mnie nie interesują te pana historie. No ja proponuję 20. A zabiegi, jakich będę musiał dokonać, aby zalegalizować kamień, naprawdę sporo kosztują. 30. — 25 i ma pan problem z głowy. Stoi. O, Kaziu, No? wiesz, jaki ten mały jest śmieszny? No mówię ci, odżyły we mnie wspomnienia, kiedy nasze dzieci były takie malutkie. Becia, nie napalaj się, no, bo się przywiążesz, a później trudno ci się będzie odzwyczaić. A od czego niby mam się odzwyczaić? To ty nie wiesz, co to jest za dziewczyna? Kaziu. Co, mało nam kłopotów przysporzyła? No, nie ufam jej. A może ona sobie wymyśliła te ojcostwo Atka? A co by jej z tego przyszło? Co? No. Bo mało Atka jak u Pana Boga za piecem, a to jest wystarczający powód dla takiej kombinatorki. Nieważne, jaka ona jest. No. Nie możemy być obojętni na to dziecko. Wiesz, jaki on jest podobny do Atka? Becia, lepiej poczekajmy na wyniki badań. No i co do tego czasu? Adek ma się sam męczyć?
Dokładnie tak. Niech pije piwo, którego sobie nam naważył. Nie, Kaziu, ja naprawdę czuję, że to jest nasz wnuk. No tak, tylko jeszcze brakuje, żeby Marta zaszła w ciążę z tym młodym Koryntem i będzie do kompletu. Rodzinna bajaderka. Przestań się zamartwiać. Dziecko wymaga opieki, tak? A mnie naprawdę ta pomoc nic nie kosztuje, mówię ci. No. Poza kosztami emocjonalnymi. Ach, nie bądź taki zasadniczy. Boisz się zostać dziadkiem? Nie. Boję się rozczarowań, a również i twoich. Naprawdę uważałem, że trzeba zachować dystans wobec Patrycji i jej dziecka. Oczywiście kobiecie jest trudniej niż mężczyźnie. Dobrze, że jesteś, chciałam zamykać. O! A cóż to za doposażenie? Ruszamy na podbój rynku usług weterynaryjnych. A, czyli z tą biżuterią to była prawda? No, co ty myślałaś? Nie, no, ja nie chciałbym zamykać lecznicy tylko ze względu na długi. Teraz operację możesz robić hurtowo. No, drży konkurencja. Ja, może zatrudniłabyś się tutaj na stałe? Nie stać cię na mnie. Kolejny pracownik to spory wydatek, a ledwo ciągniesz i bez tego. A gdybym zaproponował tobie spółkę? Jaką spółkę? Taką na całe życie? Wyjdziesz za mnie? Aga wykorzystywała każdą wolną chwilę na pracę w wolontariacie. Wspieranie schroniska dla psów uważała za swoje powołanie. Dzień dobry. Przepraszam, jak często pani wiesza tutaj te woreczki? Raz w tygodniu. Ludzie rzadko z tego korzystają. A o co chodzi? No psa szukam, no. Wczoraj mi się zerwał jak kamień w wodę. Ojej. A jak wyglądał? Może go widziałam, bo byłam tutaj wczoraj z ulotkami. No rasa border collie, no z takimi charakterystycznymi, pięknymi, jasnymi, niebieskimi oczami. Ale ma pan szczęście, no. Może pan go znaleźć w lecznicy, 2 przecznice dalej, ale nie było z nim za dobrze. Jak to nie było dobrze? No, miał operację. Ale spokojnie! Przeżyje! Dziękuję bardzo. Proszę. O, w czym mogę pomóc? Przyszedłem po swojego psa. Border collie. Ponoć jest u was. A pies jest po zabiegu. No to już wiem, no ale dlaczego? Miał szereg urazów mechanicznych i związanych z tym powikłań wewnętrznych. No ale jakim prawem pan go operował? No, bez mojej interwencji pies by zdechł. No ale nie może pan robić operacji bez zgody właściciela. Pies był poturbowany. Ja w ogóle powinienem zadzwonić do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. To dlaczego pan tego nie zrobił? Ja jeszcze mogę zrobić. I co, może ja mam zapłacić teraz za tą operację? No, przydałoby się. A co, mało pan zarobił? Nie rozumiem. Obaj wiemy, na co cierpiał ten pies. O czym pan mówi? Dobrze wiem, co pan znalazł w jego żołądku. Proszę mi to oddać. Ale pies miał guza na żołądku. Panie, jak ja nie odzyskam tego diamentu, to będzie koniec. Oni grożą mojej rodzinie. Ale panie, ja nie wiem, o czym pan mówi. Panie, przestań w końcu udawać! Panie, to są jakieś brednie. O! Trafił pan do nas. Pan właśnie zabiera psa i wychodzi. A pani niech nie udaje głupiej, bo wszyscy będziemy mieli problemy przez głupotę pani kolegi. Jeszcze raz Bierze proszę. pan psa czy nie? Pożałuje pan. O czym on mówił? Tomek, powiedz, co się dzieje. No nie, tatuś, nie ma, no. No musisz gdzieś mieć tę umowę. A, widzisz, no. A głowę zawracasz. Na razie. Przez gnoja muszę zostawić swoje narzędzie pracy. Może ma pani coś innego, bo za tę maszynę nie dostanie pani zbyt wiele. W sądzie chcą 600 za złożenie pozwu rozwodowego. Nie mam z czego zapłacić. I co, nie zwolnili pani z kosztów z powodu trudnej sytuacji materialnej? Dla nich liczą się tylko papierki. To, że trzeba zapłacić rachunki, rehabilitacja, a dla Ani?
A ojciec, alimenty? Nic nie daje, może teraz zacznie. No bardzo mi przykro, ale za te rzeczy no nie możemy pani dać 600 zł. A ile? No ja wiem. No za te świecidełka 100, a za maszynę... Za maszynę jakieś 200 zł. Niech będzie. Resztę wezmę za skórniaków. Nie mam czasu, spieszę się. Nie teraz, zaczekaj chwilę. Nie, Poczekaj. niech pani da spokój. Mama może skorzystać u nas w drodze wyjątku. Dobrze, dziękuję. Chodź, zostawimy lalkę. Tutaj zapraszam. Co chcesz zrobić? Nie mam pojęcia. Musisz się z tego wycofać. Ale nie wiem jak, kamień sprzedany. No ale w tym lombardzie, o którym ci mówiłam? Nie, u kogoś innego. Nawet nie wiem, gdzie go szukać. To zbierz kasę, oddasz równowartość. Chyba nie wydałeś wszystkiego. No, część. Kupiłem trochę sprzętu. Wreszcie zacząłem spełniać marzenia o profesjonalnej lecznicy. Zaręczyny przyjęte, ale musimy nazbierać kasę. Odkręcimy to, żeby nie mieć problemów. Ja miałem nadzieję, że dzięki temu sprzętowi staniemy się konkurencyjni, rozwiniemy skrzydła. Ale w twoim przypadku nie o sprzęt chodzi, ale o serce, które dajesz zwierzakom. I bez tych nowoczesnych cacek wygrasz, zobaczysz. Ale łatwo ci mówić, samą miłością do zwierząt niewiele zdziałasz. No, konkurencja cię wytnie. Tomaszu, proszę cię, takimi sposobami daleko nie zajedziesz. W czym mogę pomóc? Masz coś naszego, szmaciarzu? Przez te twoje zachcianki spóźnimy się na autobus. Chodź szybciej. Proszę tylko podpisać i załatwione. Nie mam, ale odzyskam i oddam co do grosza. Mam w dupie twoje grosze. Chodzi o kamień. Co z nim zrobiłeś? Sprzedałem. Komu? Jakiemuś jubilerowi. Nie wal mi kitu, bo cię poślę do piachu. Skąd go wziąłeś? Polecili mi go w Lombardzie. No to wiesz, co masz robić. Po kamyk i przynosisz go w zębach. Masz czas do jutra. Zrobię, co chcecie. Zrobisz, co chcemy, bo inaczej zabawimy się z twoją niunią. Zostawcie ją, no! Do jutra? Bo zepsujesz, no. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Szuka pani czegoś konkretnego? Tak, szukam jakiejś dobrej klasy telefonu. To zapraszam tutaj panią. Proszę sobie obejrzeć. O, a czy to też jest do kupienia? A nie. To klientka zostawiła, a właściwie jej córka. Ty stary... Ta lalka chyba zrobiła kupę. Co ty za głupoty gadasz przy klientach? No, sam zobacz. Możesz ją nawet przewinąć w ramach treningu, a ja zajmę się panią. Nie, ja sobie sama poradzę, dziękuję. No, żeby moje dziecko robiło takie kupy, to byłoby luks. Ty, to chyba powidło siwkowe. Wydawałoby się, że w sprawie lalek nic więcej wymyślić się nie da. A tutaj taka sytuacja. Zadanie w sam raz dla kolegi Maćka. Dzień dobry. Dzień dobry. A co pan taki elektryczny? Ja potrzebuję namiar na tego jubilera, który wyceniał mój kamień. Co, chce pan go jednak sprzedać? No, coś w tym stylu. No, mamy już gotową ofertę na Mosanic, pogadajmy. Ale ja chcę go opakować i dać komuś na prezent. To, nie wiem, wpadł pan tutaj, jakbyś coś paliło, no o co chodzi? Spieszę się. Po drodze jestem. Dobrze, może pan skorzysta tutaj z naszej oferty. Łańcuszki mamy. Nie o to chodzi. Ma pan ten kontakt, czy nie? O nie, proszę pana, tak to my rozmawiać nie będziemy. Po pierwsze ma go mój ojciec, a nie ja, a po drugie chcę wiedzieć, o co chodzi. Ale o nic nie chodzi. Ja po prostu potrzebuję namiar na tego eksperta. Jeżeli chce pan zrobić to, o czym ja myślę, to nie radzę. Facet ewidentnie ściemniał. Łatwo dało się to wyczuć. Jak go mocniej docisnąłem, to przyznał się, że ubił interes z jubilerem za naszymi plecami. Nieładnie. No i facet tak mi namieszał w głowie, że się zgodziłem. Oszukał nas pana, teraz prosi o pomoc. No ale ja nie miałem wyjścia, proszę zrozumieć. Co tu jest do rozumienia? Chciał nas pan oszukać. Niech pan sobie radzi teraz sam. Do widzenia. Ja byłem z panem szczery, a pan tak mnie traktuje. To szkoda, że ta szczerość się obudziła w panu po czasie, wie pan? Ale mówiłem już, że facet mnie zmanipulował. No to biedak z pana, no a my z takimi nie trzymamy. Do widzenia. Nie. Ja nie ruszę się stąd bez namiaru na tego eksperta. No proszę pana, no...
Do widzenia panu, no. Ale błagam pana, no. Oni porwali moją dziewczynę. Niech pan idzie do tych swoich kombinatorów, no. Do widzenia. Ale pan nie wie, co to są za ludzie, no. Oni nas pozabijają, no. Będziecie nas mieć na sumieniu. Adek, bądź człowiekiem, pomóż panu, no. Oszukał nas. Co się stało, to się nie odstanie. Dobrze, zapraszam. Dzień dobry. Zadzwoniłem w tej sprawie do ojca. Wściekł się, ale w końcu dał numer do tego jubilera. Jednak z nim też trzeba było się policzyć. Ty co to odwalasz, stary? Stary, sprawdzałem w necie, jak to działa. To takie małe droidy. Niektóre płaczą, sikają, robią kupę. Można też je karmić, o zobacz. Ta ma butelkę z piciem. A tak poza tym to wszyscy zdrowi? Aha. Trochę nieszczelna jest, bo przez szyję przecieka. Na ruchomych łączeniach coś źle spasowane. A z niektórymi można się nawet kąpać. Znaczy, dziecko się kąpie. Dziewczynka czy chłopiec. No, tylko że to mi trochę patologią zaratuje. I mają normalnie swoje kibelki. Kupujesz im żarcie, karmisz, a potem normalnie pielucha, czyszczenie. No, stary, to jest jakiś kosmos. No, mówisz mi, że taki kosmos to ja mam w domu, wiesz? Schowaj to. A no tak, w sumie masz syna, więc nie musisz trenować na lalkach. W sumie jakby tak. No. Dobra, to ja się idę zająć klientem. To ja potrenuję. Maciek się podjarał tą zabawką jak małe dziecko. A ja akurat tematu dzieci to miałem po kokardę. Tomasz zadzwonił pod uzyskany w Lombardzie numer. Jubiler niechętnie zgodził się na spotkanie, ale ostatecznie przyszedł do lecznicy weterynaryjnej. Chcę odkupić kamień. Ale transakcja zamknięta. Ja nie zwykłem wycofywać się z sklepniętych umów. Ja też, ale sytuacja jest wyjątkowa. Wyjątkowa. To sprawa życia i śmierci. Czy to robota tych z Lombardu? Jak mnie pan znalazł? To ich nie dotyczy, chociaż oni czują się oszukani. Więc pan wszystko wypaplał. Mówiłem już, że to jest śmiertelnie poważna sprawa. Więc czego pan ode mnie oczekuje? Ja po prostu chcę odzyskać ten cholerny kamień. Dobrze, jeżeli ma pan tutaj wykorkować, to ja panu odsprzedam kamień za 50 000. Co? No, przecież to jest o wiele więcej niż ja. Proszę pana, muszę powetować sobie straty związane z zerwaniem umowy. Panie, oni porwali moją dziewczynę, no. No, skąd ja mam panu zorganizować tę pozostałą część kasy? Przecież ja nawet tego, co pan mi zapłacił, nie mam w całości. No ratuj pan! No. Jacy oni? W co pan chce mnie wplątać? Nie życzę sobie takiej historii. Zlituj się pan, no. Przecież jak oni tutaj przyjdą i zażądają kamienia, to będę musiał wskazać im pana. No, ja nie mam innego wyjścia. Dobra, dajesz pan kasę, ja oddaję kamień. Może być po cenie zakupu, byle szybko. Dziękuję. Biegnę organizować pozostałą część pieniędzy. O, witam. Panie pewnie po malutkiego członka rodziny, co? Tak, tak. Jasne. Proszę pana, co ja przez tą lalkę miałam? Całą drogę wyła. W sądzie nie mogłam się skupić, bo ciągnięcie za rękę i chodź. Stęskniłaś się za lalką? Tak. A niepotrzebnie się martwiłaś, bo my tutaj z wujkiem Matkiem zadbaliśmy o twoją lalę. Była bardzo grzeczna, wiesz? Tylko musieliśmy ją przewinąć. A powiedz, jak się nazywa? Lidia. Lidia. Bardzo ładne imię. I tak w ogóle to Lidia jest cudowna. Od razu widać, że bardzo ją kochasz i o nią dbasz, wiesz? No, i masz pieluszki i picie i wszystko, czego jej potrzeba, tak? Tak? Super. Proszę w takim razie. No, a taka lalka to chyba trochę kosztuje, może ją trzeba było zastawić. To prezent od męża. Mam nadzieję, że wkrótce byłego męża. No ale chyba dobrze, że się stara. Dobrze, zgrywa kochającego tatusia, grosza na Anię nie daje, to cwaniak jest. Czemu cwaniak? Bo wychodzi tak, że ja wszystkiego dziecku zakazuję. Chodź, Aniu, wychodzimy. Piąteczka. Dawaj piąteczkę. Do widzenia. Do widzenia. Niezła agentka. Ty, kolego, a jak tobie tak dobrze z dziećmi idzie, to może ja cię do swojego wynajmę, co? No, można to przegadać, no. Nie mówię nie. No. Nie mówię nie. By zdobyć potrzebne pieniądze, zdesperowany weterynarz postanowił zastawić nowo zakupiony sprzęt oraz swój stary samochód. Ile mi dacie za tą furę? Ostatnio wymieniłem tarcze, klocki, stworznie i teraz śmiga jak złoto. A, mam jeszcze trochę sprzętu. No ale ta fura nie jest warta więcej niż kilka stówek.
Ciężko będzie ją sprzedać, no tym bardziej diesel. Wezmę ile dacie. Mam jeszcze tutaj sprzęt, wszystko jest nowe. Jak sprzęt wyjechał ze sklepu, to już nie jest nowy. Zobaczę zaraz, ile coś takiego kosztuje. Na wszystko mam faktury. No dobrze, zapłacę połowę ceny z faktury. No ale to wszystko nie było używane. No ludzie, zlitujcie się. No, nie musi się pan odgrywać za tamto. Ja się nie odgrywam. Takie są prawa rynku. No, ja i tak tego sprzętu nie sprzedam za więcej niż 2/3 wartości faktury. No ale w taki sposób ja nigdy nie uzbieram tej kasy. No, mówiłem panu, że diamenty to nie jest zabawa dla golasów. No, ale tu chodzi o życie mojej dziewczyny. Chcecie ją mieć na sumieniu? Proszę pana, my się staramy panu pomóc, a pan do nas z takimi tekstami wyjeżdża? Przepraszam. Ja nie mam czasu. Zrozumiałem swój błąd. Ta sytuacja trochę mnie przerasta. Proszę mi pomóc. No dobrze. Zapraszam do środka, spiszemy umowę. Weźcie to. Daj. Facet wdepnął w szambo na własne życzenia, teraz wszyscy mają mu pomagać. Jeżeli jego dziewczyna faktycznie była w opałach, no to dziwne, że nie zawiadomił policji. Musieliśmy jednak coś z tym zrobić. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry! Hej. Cześć, mamuś. Szukasz ojca? Nie, przyszłam specjalnie do ciebie. Byłam u Patrycji. No co? Skarżyła na mnie, tak? Nie, przyniosłam formularz do rejestracji dziecka. Czyli jednak się skarżyła. No nie, po prostu uważam, że powinniście to zrobić. Mamo, dopóki nie dowiem się, czy to dziecko faktycznie jest moje, to nie będę niczego robił, no. No jak długo to potrwa? Nie wiem, wyniki mogą przyjść w każdej chwili. Nie no, nie ma co zwlekać, no to dzieci nada, Adek. Mamo, mówiłem ci, że ja się nie chcę uzależniać, przyzwyczajać, angażować do dziecka, no do imienia nie chcę, no. No, a jak już będziesz wszystko wiedział, to naprawdę dasz mu na imię Sebastian, No dlaczego nie? Sebastian, Sebek, Sepciu, to fajne imię jest. a nie Miłosz? Widzę, że już cię przekabaciła. Ona to potrafi. Nieprawda, po prostu uważam, że Miłosz to fajniejsze imię niż Seba. Chyba dla poety, wiesz? Może od razu damy mu na drugie Czesław. Seba jest 47 w rankingu imion, No. a Miłosz w pierwszej 30. Wygrywa Miłosz! Haha, widzisz? Oj, wszyscy przeciwko mnie. No to i tak do mnie będzie należało ostatnie słowo. Tak, a ja mówię tylko, jakie jest moje zdanie. No super, super, mamuś, dziękuję ci za radę, ale tak postanowię tak, jak będę uważał. O kurczę. Co? Wyniki? Wyniki, no. No. No i co? Dobra. Kończmy to. I tak już pół dnia przez pana zmarnowałem. Przepraszam, ale nie dało się szybciej. Więc proszę o pieniądze i nie chcę mieć z tą sprawą mieć nic wspólnego. Pańskie 25 000. To na pewno ten sam kamień? Nie ufa mi pan? No, na moich oczach wykołował pan znajomych. Proszę pana, pan też brał w tym udział. To jest fiuty. Panowie, ja dostarczyłem kamień, właśnie wychodzę. Nie widziałem was tutaj, nic nie wiem. Śmieciu, dawaj forsę. Proszę pana, po co takie metody? Zamknij się, wujek. A co z kamieniem? Dawaj kamień. Panowie, a co z moją dziewczyną? Puścicie ją? Jak się okaże, że kamień jest prawdziwy, to ją wypuścimy. No chyba, że się u nas jej spodoba. Trochę niedopieszczona. Ty gnoju, ty! Taki jesteś kozak? Otrzemy ci łeb, śmieciu. Tutaj, druga. Cześć. Co, cicho, bo dopiero co Miłosza uśpiłam, wiesz? Zjesz coś? Zrobiłam obiad, chociaż teraz to właściwie kolacja. Nie jestem głodny. Coś się stało? Co?
No i jak się czujesz? Tatuśku. Dobra, co jest na ten obiad? Chodź. Sprawa się wyjaśniła, nie wiedziałem, jak mam reagować. Czułem, że rozpiera mnie, kurde, duma i radość. No, zostałem ojcem. Ten gołopatrzy, zna się pan na tym. Jestem weterynarzem. To dobrze, na takiego zwierzaka. Przygadał kocioł Gerkowi. Ty nie jesteś panienka z ochronki, a wiem o tobie więcej niż ci się wydaje. Nie kojarzę cię, psie. No ja ciebie tak. Głównie z europejskich listów gończych. Widzę, że robisz międzynarodową karierę. To dopiero początek. Sorry, ale na razie będziesz miał przerwę w występach. Panowie, ale ja dalej nie rozumiem, skąd się tu wzięliście. Taka praca. No wiem, ale jak się dowiedzieliście? Mamy swoje źródła, ale z tego co widzę, to na pańskie szczęście. Jakie szczęście? Co z Agnieszką? Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. To co? To ty teraz już nie będziesz taki dyspozycyjny. Słuchaj, będę pracował, a nawet nie wiem, czy nie wezmę sobie nadgodzin. Tak ci ten mały daje popalić? Nie, no jest fajnie. Nawet bardzo fajnie, ale wiesz, no, co za dużo to niezdrowo. Wiesz, synek, wyszło jak wyszło. Po tych twoich staraniach, no to chyba lepiej, że to twoje, niż tego całego Rdzego. Tatuś, nie wspominaj przy mnie o tym gościu, proszę cię. O. No witam panowie. Co? Przydał się cynk? No mamy wynik, bo to grupa przemytników poszukiwana przez Europol. Wykorzystywali psy do kontrabandy. A? Ja to bym za to te diamenty w dupę wsadził i wysłał w podróż dookoła świata. No to brawo, znaczy sukces. No, gdyby nie grant tego jubilera, to w życiu byście nam nie dali znać, co? No wie pan, takie coś to trzeba udowodnić. A tak, to każdy dostał, co mu się należało. No tak, synek? Dokładnie, tatuś. Po ostatniej wizycie weterynarza postanowiliśmy zawiadomić o sprawie policję. Wykorzystali uzyskane od nas informacje, ale ich podziękowania były dosyć specyficzne. Adek, to ja idę. Zostawiam cię samego. No, a gdzie się wybierasz? Mamusia porywa mnie na zakupy. Oszalała na punkcie wnuka. Pewnie wypatrzyła coś dla małego, tak? Nie. Przemebluję ci całe mieszkanie. Oj, to będę musiał jej to wyperswadować. Obawiam się, że nie będziesz miał nic do gadania, synek. O proszę, doktor Dolittle z asystentką. Z narzeczoną. Chcieliśmy bardzo podziękować za pomoc i przy okazji przeprosić za oszustwo. Głupio wyszło. Ale wszystko dobrze się skończyło. A pani to się chyba strachu najadła, co? Nic mi nie zrobili, ale bałam się. No, mam nauczkę na całe życie. A przy okazji zapytam, co z zastawem? No, czeka, zgodnie z umową. Sąd zabezpieczył środki i trochę to potrwa, zanim zdecydują, co z nimi zrobią. Zresztą pieniądze i tak nie były moje. Nie ma co narzekać. Na sukces jeszcze przyjdzie czas. A teraz poprosimy jakiś ładny pierścionek. Ale tani. A ten... damy w zastaw na dobry początek. Bez pierścionka zaręczyny też są ważne. W następnym odcinku policjant Darek przekazuje Angelice tragiczną wiadomość. Musimy pogadać. Jezu. Dziewczynki. Klient próbuje sprzedać wypchane zwierzęta. 6 dych za oba zwierzaki. Myślałem, że cierpienie zwierząt jest trochę więcej warte. Dobrze, dobrze. Niech pan nie odwraca kota czy tam borsuka ogonem. Żona dowiaduje się o obowiązku alimentacyjnym męża. Jakaś kobieta była u pana. Masz z kimś nieślubne dziecko? Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.